Jeśli właśnie wykupiłeś subskrypcję Microsoft 365 i nie wiesz od czego zacząć podczas korzystania z aplikacji biurowych, ten film jest właśnie dla Ciebie. Przedstawię Ci główne aplikacje i wyjaśnię, do czego służą. Zacznijmy od programu Word, z którego korzystasz, gdy chcesz coś napisać. Może to być essay, CV, list, a nawet zwykłe notatki, które chcesz uporządkować. Zaletą programu Word jest to, że pomaga on podczas pisania. Sprawdzana jest pisownia i gramatyka, a program sugeruje bardziej przejrzyste sformułowania. Nawet jeśli pisanie nie jest Twoją mocną stroną, program Word ułatwia tworzenie profesjonalnie wyglądających dokumentów. Wpisałem tutaj z grubsza akapit i możesz zauważyć, że program Word zaznacza kilka obszarów liniami. To narzędzie nazywa się redaktor i działa w tle. Aby zobaczyć jego działanie, kliknij na pasku w prawym górnym rogu ikonę redaktora lub wciśnij klawisz F7, a zobaczysz, jak sprawdza on pisownię, gramatykę, słownictwo, a nawet zwięzłość zdań. To taki korepetytor, który na bieżąco sprawdza to, co tworzysz. Kiedy klikam w podkreślone słowo lub frazę, program Word pokazuje mi sugestię. Jednym kliknięciem mogę ją zaakceptować, a poprawki zostaną natychmiast wprowadzone. Po kilku szybkich zmianach mój projekt wygląda na dopracowany i gotowy do udostępnienia. Teraz czas na Excel. Jeśli nigdy wcześniej go nie używałeś, pomyśl o nim jak o tabeli, w której możesz śledzić dane i liczby. Ludzie używają go do takich rzeczy jak budżetowanie, listy zakupów czy śledzenie projektów. Na początku może wydawać się onieśmielający, gdy pojawiają się takie pojęcia jak formuły i funkcje, ale zapewniam Cię, że nie jest to takie straszne. Aby pokazać Ci, jak to działa, wpisałem prostą listę wydatków moich oraz współlokatorów. Dodatkowo są one opisane, aby łatwiej można było je segregować. I tutaj do gry wchodzi Copilot, który całkowicie zmienia sposób korzystania z aplikacji Excel. Jeśli potrzebujemy prosty wykres, wystarczy to napisać swoimi słowami w zakładce Copilot po prawej stronie ekranu, a jeśli chcesz dowiedzieć się, który współlokator wydaje najwięcej i nie wiesz, jak do tego służą formuły, to ponownie zapytaj o to Copilot w taki sposób, jakby to było pytanie do przyjaciela. Copilot odczytuje dane i natychmiast podaje Ci odpowiedzi. Nie muszę pisać formuł, ani zastanawiać się, której funkcji używać. Jeśli chcesz pójść o krok dalej, Copilot może nawet pomóc Ci zaznaczyć najwyższą i najniższą kwotę wydatków. Co ciekawe, w tym przypadku widzimy dokładnie, jaka to formuła, ale możemy nauczyć się czegoś na przyszłość. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Copilot w Excel, zapraszamy do tego filmu, gdzie znajduje się instrukcja krok po kroku, jak to zrobić. Program PowerPoint służy do tworzenia prezentacji. Jeśli chcesz wyjaśnić grupie osób swoją koncepcję w bardziej wizualny sposób, skorzystaj z tej aplikacji. Możesz zacząć od całkowicie pustego slajdu i stworzyć prezentację od podstaw, slajd po slajdzie. A może po prostu poprosimy Copilota, aby uzyskać pomoc od samego początku? Aby to zrobić, klikam przycisk Copilot u góry programu PowerPoint, wpisuję coś w rodzaju utwórz prezentację na temat zasad zdrowego odżywiania. W ciągu kilku sekund program w PowerPoint generuje pełny zestaw slajdów z nagłówkami, układami, a nawet sugerowanymi obrazami. Następnie mogę dodać własne szczegóły, zamienić zdjęcia i dostosować prezentację do swoich potrzeb. Oznacza to, że nigdy nie muszę wpatrywać się w pusty ekran, zastanawiając się, od czego zacząć, a przy okazji Copilot wygenerował mi notatki do każdego slajdu, o którym mogę mówić podczas prezentowania. Kolejny program to OneNote. To Twój cyfrowy notatnik. Możesz w nim umieścić wszystkie swoje notatki, pomysły i przypomnienia w jednym miejscu. W jednej notatce mogę zapisywać informacje na wiele różnych sposobów. Mogę pisać bezpośrednio na stronie, rysować lub pisać odręcznie za pomocą pióra. Nagrywać krótkie notatki głosowe, a nawet wkleić rzuty ekranów. Najlepsze jest to, że wszystko, co dodaję, można łatwo wyszukiwać. Nawet jeśli zapisałem coś kilka miesięcy temu, mogę to znaleźć w ciągu kilku sekund, wpisując słowo kluczowe w pasku wyszukiwania. Pokażę Ci, jak to działa. Napiszę teraz notatkę za pomocą pióra. Mogę kliknąć prawym przyciskiem myszy lub zaznaczyć piórem i wybrać opcję zmiany pisma ręcznego na tekst. OneNote od razu zamienia moje pismo na schludny tekst. Potem mogę oflagować tą notatkę jako ważną, klikając tak, ważne, na karcie narzędzia główne, a następnie przeciągnąć ją do sekcji do zrobienia. Dzięki temu jest uporządkowana razem z resztą moich projektów. Jeśli później będę chciał ponownie znaleźć tą notatkę,
Wystarczy, że przejdę do pola wyszukiwania u góry, wpiszę słowo na przykład zadanie domowe, a OneNote natychmiast wyświetli wszystkie moje notatki, w których napisałem to słowo, nawet jeśli pierwotnie było ono napisane odręcznie. Dodatkowo w ramach Microsoft 365 mogę wykorzystać asystenta Copilot, aby zrobił mi podsumowanie notatki. Wystarczy, że kliknę prawym przyciskiem myszy na daną stronę notatki, wybiorę następnie Copilot i podsumuj stronę. Po chwili mam najistotniejsze informacje z tej notatki. Ponieważ wszystko jest automatycznie synchronizowane, mogę otworzyć ten sam notes na telefonie, a wszystkie moje notatki, tagi i sekcje są tam i na mnie czekają. Ostatnią aplikacją, którą dzisiaj omówimy, jest Outlook. To tutaj znajdziemy wszystkie moje terminy w kalendarzu, jak i maile, dzięki czemu mogę śledzić wszystko w jednym miejscu, bez konieczności przełączania się między różnymi aplikacjami. Jeśli otrzymam długą korespondencję e-mail, nie muszę przewijać każdej odpowiedzi. Mogę kliknąć podsumowanie przez usługę Copilot, a w ciągu kilku sekund otrzymam kluczowe punkty i działania, które faktycznie muszę podjąć. Dzięki temu nie muszę przeglądać wszystkich wątków wiadomości, aby znaleźć tę jedyną przydatną informację. Kiedy te działania zamienią się w zadania, mamy do dyspozycji przydatną funkcję To Do. Znajdziesz ją po lewej stronie programu Outlook. Poszukaj małej niebieskiej ikony potwierdzenia i kliknij ją, a zobaczysz swoją listę zadań. Tam możesz dodawać zadania do wykonania wraz z ustaleniem terminu. To wszystko mogę pogrupować i udostępnić np. innym uczestnikom. A gdy ktoś skończy zadanie, zostaniesz o tym poinformowany. To była krótka prezentacja aplikacji Microsoft 365. Word pomaga Ci w pisaniu, Excel zajmuje się liczbami, a PowerPoint ożywia Twoje pomysły. OneNote przechowuje Twoje notatki, a Outlook z funkcją To Do pomaga Ci się zorganizować. Jeśli dopiero zaczynasz, nie martw się, nie musisz nauczyć się wszystkiego od razu. Wybierz aplikację, która odpowiada Twoim potrzebom i po prostu ją wypróbuj. Jeśli ten film jest przydatny, kliknij przycisk subskrypcji, aby uzyskać więcej prostych wskazówek i zostaw komentarz, aby powiedzieć mi, której aplikacji zamierzasz użyć jako pierwszej. Na razie, do zobaczenia w następnym filmie.